Hej, witajcie na kanale Klaudia Inspiruje. Dziś mam dla Was filmik z przycinania pomidorów. Pokażę Wam, jak to robić, jak prowadzić pomidory na jeden pęd lub na 2 pędy. Także zapraszam do oglądania. No, zrobiło się tu mega gęsto, także trzeba to ogarnąć. Potrzebny nam będzie sekator. No i tak rozglądałam się tutaj, od czego zacząć. W sumie nie do końca wiedziałam, z której strony to ugryźć, także zaczęłam po prostu od pokazania Wam, że już rosną pomidorki. Tutaj mamy pomidor malinowy warszawski, jak widzicie jest całkiem spory. Obok też mniejsze pomidorki. Tutaj mamy, kochani, grono pomidorka koktajlowego, a tutaj mamy pomidor bawole serce. Tutaj papryka, California Wonder, już zaczyna kwitnąć ładnie. Obok papryka marketowa, ale jakoś tak słabiej. Nie wiem czemu, myślałam, że będzie faworytem, a jednak nie. No to co, najpierw ogarniemy sobie pomidory malinowe warszawskie. Pomidory mam przywiązane takim sznurkiem, żeby się nie kładły na ziemię. Przywiązuję je u dołu do łodygi po prostu. To teraz Wam pokażę, jak prowadzić na jeden pęd. Tutaj mamy rozwidlenie. I ponieważ prowadzę pomidory malinowe warszawskie na jeden pęd, ze względu na to, że sadziłam je dość ciasno, tak, bo co 40 cm, to wybieram pęd, który zaraz za rozwidleniem ma kwiatostany. To są kwiatostany i z tego będą pomidory. Jak przejdziecie sobie troszkę do góry, to zobaczycie, że zaraz znowu są kwiatostany. A w tym pędzie, zanim są kwiatostany, to jest długo, długo nic. Czyli on taki słaby jest do wyboru. Lepiej wybrać sobie ten, który ma zaraz tutaj kwiatostany zaraz za rozwidleniem. Czyli biorę teraz sekator, obcinam. Ktoś powie, że szkoda, no taki duży pęd, tutaj kolejny. Ale słuchajcie, te pomidory, które są tutaj, one będą większe. One będą miały więcej tych, dostaną więcej tych składników odżywczych. Tutaj owijam sobie od razu pęd główny dalej. Strasznie szybko one rosną, ja po prostu nie nadążam z ich ogarnianiem. Jak je podwiązywałam, to one były jeszcze w tym miejscu. Minęło parę dni, a one są już tutaj. Czyli dobrze im tu jest. Wybaczcie za braki ostrości, ale dzisiaj aparat ze mną kompletnie nie chce współpracować. Ale jakoś sobie poradzimy, mam nadzieję, że widzicie. I już nie ma tutaj. Chodzi o to, żeby się pozbywać niepotrzebnych pędów, żeby roślina nie marnowała na nie swojej energii, żeby roślina wszystko pompowała w te owoce. Ale ja nie jestem zwolenniczką usuwania wszystkiego, co się da, bo niektórzy usuwają bardzo dużo liści. Ja nie jestem tego zwolenniczką, bo uważam, że roślina potrzebuje jednak tych liści, na przykład do przeprowadzenia procesu fotosyntezy. Zobaczcie, tutaj znowu wilk, ale jest mały, to już go sobie urwę rękami. Tutaj kolejny wilk. Widzicie, one wyrastają między łodygą, między pędem głównym a liściem i się pozbywamy tego. To są wilki, one nie są potrzebne. To jest tylko marnowanie energii. Patrzcie, jaki piękny. Zobaczcie. Ile kwiatów. Ile pomidorów będzie na tym jednym. Oczywiście o ile się wszystko zapyli. Ale tutaj już widzimy zawiązki. Także będzie tu fajnie. I to jest pomidor malinowy warszawski. Ja Wam wcześniej pokazywałam, on ma właśnie takie liście inne. Ma takie liście gładkie. Niektórzy się boją, że pomylą kwiatostany z wilkami. Jeśli się tego boicie, to poczekajcie, aż te wilki podrosną. Ale zobaczcie, kwiatostan rośnie bezpośrednio z łodygi. Nie pomiędzy liściem, tak jak tutaj było. Nie pomiędzy liściem a łodygą wilk. Tylko on wyrasta sobie z łodygi. Tak samo tutaj. Tutaj był drugi pęd. I zobaczcie, że kwiatostan wyrasta dopiero tutaj. Czyli on nie wyrasta od razu bezpośrednio między tym. A wilki rosną w tym miejscu. W tym tutaj. Czyli nie da się tego pomylić. Ale druga sprawa jest taka, że kwiatostany jak rosną wyglądają tak. Dobra, na innym pokażę, bo widzę, że to nie przejdzie. O! Słuchajcie, czekajcie. Patrzcie. Widzicie? Kwiatostan ma tutaj takie pączki, a wilk nie ma pączków. Tu jest wilk. Czekajcie. O, tu jest wilk. Nie ma pączków. Także nie bać się ciąć. Od razu go oberwę, jak tu jestem.
Nie bać się i ciąć. No i tutaj zobaczcie. Wilk, wilk, obrywam. Tutaj wilk zaczyna rosnąć pomiędzy. Co tam dalej? Tutaj kwiatostan, to wiadomo, że nie obrywam, bo to będą pomidorki. Patrzcie. Tu jest kolejny pęd. I jego też obcinam. To jest pęd, który się zrobił z wilka i jest już ogromny. On się aż tam kładzie, widzicie to? Dramat, że ja tego wcześniej nie zauważyłam. Patrzcie. Obcinamy gościa. Cyk. Nie ma. Patrzcie, jaki wielki pęd. Z tego mógłby być śmiało drugi pomidor. Zaraz wam pokażę na ziemi. Patrzcie. Ogromny. Ogromny. I on zabierał energię temu krzakowi, który już ma tutaj pomidorki. Już tutaj rosną pomidorki i teraz pomidor będzie to wszystko pompował w pomidorki, a nie w jakiś pęd, z którego mało co będzie. Jak zostawicie te boczne pędy, to pomidory po prostu będą drobne i małe. To nie jest tak, że nie będziecie mieli pomidorów, ale one będą malutkie. Patrzcie, obrywamy. Cyk. W tamtym roku wynosiłam siatkami pomidory z tego tunelu foliowego. Patrzcie. Zostały nam tylko główny pęd. Proszę bardzo, i idzie do góry. Liście zostawiamy. One są roślinie potrzebne. Jak będziecie później mieli za gęsto, to można je zawsze przerzedzić. Tylko liście i tylko kwiatostany. I to jest dobrze zrobione. I też to, co wam pokazywałam ostatnio, wrzuciłam shorta, czyli jak wejdziecie sobie na YouTubie w zakładkę shorts na moim kanale, to tam znajdziecie, jak pokazywałam, jak wycinam chore liście. I słuchajcie, tego liścia ja usunę na przykład, bo on mi się nie podoba, on ma plamy. Wiecie, to nie musi być od razu choroba, ale po co? Po co ryzykować? Człowiek dba. Szkoda by było, żeby jeden taki zaszkodził. Tutaj się wydaje, że wszystko jest w miarę w porządku, chociaż ten liść jest taki niefajny, to go też urwę sobie jednego i tam kładę, ja to potem wynoszę ze szklarni. I te liście najlepiej, żeby nie szły do kompostu, bo w razie czego, jak jakaś choroba grzybowa pomidorów będzie, to lepiej po prostu wyrzucić, spalić, nie wiem co tam zrobić z nimi, ale żeby nie były w kompoście. No i tutaj mamy gotowy pomidor. Pokazywałam wam też, że obcinam wszystkie liście. Tutaj nawet widać miejsca po nich. Wszystkie liście, które dotykały ziemi, zostały poobrywane. Łatwiej też się pieli, bo zobaczcie, mam tutaj dostęp, a gdyby były do ziemi. A druga sprawa, że właśnie choroby grzybowe bardzo lubią powstawać z takich liści dotykających ziemi. To może dla urozmaicenia pokażę wam, jaki eksperyment chcę w tym roku przeprowadzić. Otóż, kochani moi, tutaj mamy pomidory bawole serca. Jak się tak na niego patrzy, na ten krzaczor, to trochę nie wiadomo od czego zacząć, ale jak zaczniemy sobie od dołu, to wszystko stanie się jasne. Tutaj rósł pomidor. Ja sadziłam wszystkie pomidory co 40 cm. Jak widzicie, nie ma go. Tu same chwasty. Ale chodzi o to, że nie ma tego pomidora. Ja się potknęłam w tunelu foliowym i go połamałam tak, że trzeba go było całego wyrwać. Także słuchajcie, zrobimy tak, że tutaj mam 80 cm przestrzeni między pomidorami i ten krzaczek oraz ten krzaczek poprowadzimy na dwa pędy. One będą sobie szły właśnie tu do środka i zobaczymy, czy będzie więcej pomidorów, czy będą tak samo duże jak w tych pomidorach prowadzonych na jeden pęd. Bo jeśli się okaże, że nie wiem, pomidorów będzie tyle samo, co z jednego takiego krzaka prowadzonego na jeden pęd, to będę sadzić pomidory rzadziej. Będę sadzić je rzadziej, ale one będą sobie rosnąć na dwa pędy. No bo po co robić tyle sadzonek, skoro można zrobić mniej i mieć to samo. Ale sprawdzimy to. Czyli jeśli prowadzę na dwa pędy, biorę pod uwagę dwa dolne pędy. Idę od samego dołu pomidora i widzę pierwsze podwójne rozwidlenie. Co robię? Idę najpierw jednym pędem. Idę jednym pędem do góry, do góry, do góry, do góry i widzę, że on mi się znowu rozwidla. Czyli muszę pozbyć się jednego pędu. Ponieważ na tym pędzie jest kwiatostan, to pozbywam się tego pędu. Czyli to jest rozwidlenie na pierwszym pędzie powyżej rozwidlenia na dole. Obrywam też wszystkie wilki. Sobie owijam dookoła. Główny pęd. Znowu idziemy od tego rozwidlenia najniższego.
Tu rośnie wilk, obrywam. I tutaj znowu mamy rozwidlenie. Rozwidlenie i kwiatostan jest na tym po lewej, czyli ten po prawej obcinam. To jest typowy wilk. Obcięty. Pomidory strasznie brudzą ręce, więc radzę zakładać rękawiczki. Idziemy sobie dalej do góry. Wilczek. Pozbywamy się wilczka. Idziemy do góry. I już nie ma wilczków. Dobra. Czyli mamy jedno rozwidlenie. O to nam chodziło. I ten pęd boczny trzeba będzie przytwierdzić do góry z pomocą sznurka. Teraz przycinamy drugi pomidor. Rozwidlenie numer 1. I ono zostaje. Wyżej mamy rozwidlenie drugie. Na tym rozwidleniu jest kwiatostan, już nawet z zawiązkami, więc obcinam ten po lewej. Cyk, obcięty. Ok. Mamy obcięty, już się robi więcej światła, dużo więcej. Tu jakiś wisi liść. Na tym pędzie już mamy praktycznie sytuację ogarniętą, jeszcze tylko wilczki. O, wilczki to są te tutaj. O. No i owijam ładnie ten pęd główny, bo to jest pęd główny. Jego bym zostawiła, gdybym prowadziła go na jeden pęd. Ale prowadzę go na 2 pędy, więc słuchajcie, od razu razem ogarniamy sobie drugi pęd. Tutaj mamy, tak, pierwsze rozwidlenie zostaje, drugie rozwidlenie. Na drugim rozwidleniu tutaj jest kwiatostan, więc obcinam tego tutaj gościa. Proszę bardzo. Cyk, nie ma. Nie ma. I się robi dużo więcej światła w pomidorach. Obrywam to. Wilczek. I słuchajcie, w sumie już nie ma na tym pędzie wilczków. Będzie można go już sobie przymocować. Tutaj mamy znowu kwiatostany i liście za nimi. I ja te liście obetnę za nimi. Liście za kwiatostanami. No i patrzcie. Jeden pęd, drugi pęd. Tu też jeden pęd, drugi pęd. I te 2 boczne pędy sobie przymocujemy sznurkiem. Na dole drugiego pędu przewiązałam sobie sznurek. Teraz ten sznurek prowadzę do góry. Zaczepię o tą belkę górną, bo tutaj po tej stronie nie mam ramki. I tutaj sobie zawiążę i zaraz przejdziemy dalej. Tutaj jest ten sznurek. I sobie przewiązałam przez niego. Tutaj pooplątywałam, aż do miejsca wiązania. Aż do tego rozwidlenia. I tak sobie oplątałam pomału dookoła. Aż do góry. Czyli tu mamy na 2 pędy. Z tyłu tego pomidora będę prowadzić na 1 pęd. Co idzie? Tak samo tutaj z tyłu pomidor będzie szedł na 1 pęd, mimo że jest przy dziurze, no ale tu już te 2 pędy myślę, że wystarczą po bokach. Ten pomidor będzie szedł na 2 pędy, to go obcinaliśmy i zaraz tutaj właśnie przywiążę go też do góry. No i słuchajcie, tutaj mamy 1 pomidor na 2 pędy, drugi pomidor na 2 pędy. Teraz Wam po prostu nagram, jak ja sobie to wszystko obcinam, jak tu się robi przestrzeń. Ale tutaj mamy jeszcze pomidorki koktajlowe i tu mam dylemat. Ludzie piszą, żeby w pomidorach koktajlowych nie obcinać wilków. No bo w pomidorach koktajlowych jakby zależy nam na dużej ilości gron. Ale też, wiecie, no na przykład tu mam posadzone jeden koło drugiego i jak ten pęd będzie mi szedł w drugi pomidor, no to jest bez sensu, ja go obetnę po prostu. Czyli będę się starała trzymać w ryzach te pomidory, ale nie będzie tak, że one będą na 1 pęd rosły. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie, ile tych pomidorków koktajlowych będzie.
Jak widzicie, trochę tego obcięłam. No i zrobił się fajny prześwit. Tutaj pomidor malinowy warszawski. Chciałabym w pomidorach bawole serce też mieć tą ramkę u góry, bo dzięki niej pomidory warszawskie są pionowo, a pomidory bawole serce nachylają się do siebie na górze, także one troszeczkę są bardziej stłoczone i tego tak nie widać, ale jest też już dużo większy prześwit. No i co, słuchajcie, w tym filmiku to już na tyle. Mam nadzieję, że się Wam spodobał. Jeśli tak, to zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału. Tam znajdziecie więcej filmików z mojego ogrodu. No i co? Do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć!